Witam, witam. Dzisiaj pokażę wzór na jeża na szydełku tunezyjskim. Krok po kroku wytłumaczę każde oczko użyte w tym projekcie. Tutaj używam szydełka dwustronnego tunezyjskiego. Rozmiar może być od 4 do 5 mm. Używam tu 4 różnych włóczek. Jedną z nich jest nitka pomocnicza. Tutaj obojętnie jaką użyjemy, może być akryl, poliester. Yarn Samba, czyli włóczka z włoskami. Włóczka Maja u mnie, która jest podobna do moheru, ma krótsze włoski imitujące kudłate ciało oraz odrobinę włóczki czarnej na nos i oczy. Zaczynam od włóczki pomocniczej, która będzie po lewej stronie. Nabieram 13 oczek łańcuszka. Tu robótkę przerabiam na prawej i lewej stronie. Będę to dalej tłumaczyć i zaznaczać te strony, po której akurat robię. Łańcuszek przerabiam na tyle luźno, żeby swobodnie wbijać się dosyć dużym haczykiem szydełka. Rząd drugi. Będę przerabiać z jednej i z drugiej strony łańcuszka i będę robiła w koło. Tutaj zacznę już oczka postępujące, czyli wbijam się tutaj w drugie oczko i nabieram teraz oczka postępujące w każdej pętelce. Pierwsze to jest oczko brzegowe i dodatkowo robię 12 oczek prawych. Mam w sumie 13 pętelek na szydełku. Tu dokładam włóczkę, którą będę robić grzbiet jeża. Teraz będę przerabiać od tej strony, gdzie jest początek. Tu haczyk szydełka z nitką zostawiam pomocniczą, przeciągam na drugą stronę i tutaj przerabiam w każdym oczku po jednej pętelce. Oczka zamykające. Też robię na tyle luźno, by swobodnie przebijało się szydełko i nie stwarzało to problemu w przerabianiu. Na końcu zostawiam zawsze sobie pętelkę z nitki pomocniczej i pętelka jest z włóczki z futerkiem. Ta pętelka na szydełku blokuje prucie, a ta pomaga mi w pokazaniu kierunku robótki. Ta strona, gdy w ten sposób mam ułożone pętelki, futerko po lewej, pomocnicza po prawej, to jest prawa strona. Jeżeli odwrócę i mam szydełko w ten sposób, że pętelka pomocnicza jest z lewej strony, a pętelka z futerkiem z prawej, to jest lewa strona robótki i na lewej stronie nabieram oczka postępujące. Tu będę się wbijać. Teraz przerabiam z drugiej strony łańcuszka. Wbijam się w następne oczko i teraz nabieram z drugiej strony 11 oczek postępujących prawych. Jedenaście oczek. Tu w tej chwili na szydełku widać 12 oczek, gdyż jak nabieram, liczę tylko oczka postępujące, które
w tym momencie nabieram, nie liczę tych 2 oczek, które mam policzone wcześniej. Do przeliczania również nie liczę nitki futerkowej, żeby sobie nie mylić rachuby. Tylko sprawdzam wtedy liczenie oczek włóczką pomocniczą, gdyż tutaj będą rozszerzenia czy redukcje, a włóczką futerkową zawsze przerabiam jeden raz po jednym oczku i tutaj się to nie zmienia. Doszłam w tej chwili do początku robótki. Tu zakładam sobie znacznik. Ja lubię stosować nitkę i tą nitkę zakładam sobie tylko na nitkę pomocniczą, ale zanim tutaj dalej, to odwracam i zamykam te oczka, które nabrałam. Odwracam i jestem po lewej stronie robótki. W tej chwili nie wygląda to ciekawie. To jest prawa strona. Widzimy, że też nie przedstawia się to fajnie. A to jest lewa strona, która już by wyglądała fajnie, bo mi się tu składa, ale nie. Przerabiam po tej stronie. Ta jest prawa. Rząd czwarty. Tutaj teraz rozchylam to, co mi się tutaj zamyka i wygląda, że bardzo fajnie by to wyglądało, ale nie. Tu wbijam się teraz w poprzek tych nitek, które tutaj widzę i dzieląc to sobie na etapy, bo w taki sposób to nazywam, gdyż nie da się zrobić na prostym szydełku w koło robótki, więc dorobię kawałek, później zamykam włóczką futerkową i dorabiam resztę. Z tego powodu też wzór z rzędu postępującego i rzędu zamykającego przerabianie rozbijam na kilka etapów. Tu nabieram 13 oczek postępujących prawych, po prawej stronie robótki rząd piąty, 13 oczek zamykających. Jeżeli zbyt mocno zacisnę oczka, to jest mi później ciężko przewlec nitkę, więc tego nie robię. Robię luźno. Odwracam na drugą stronę szydełka, patrzę, jak się układają pętelki, żeby wiedzieć, po której stronie jestem i że to jest lewa strona, po której nabieram. Tak wygląda w tym momencie prawa. Jeszcze się nie zniechęcajmy, za chwilę pokażę efekt. I nabieram następne oczka postępujące. I 11 mam do znacznika. To jest lewa strona nadal. Odwracam na prawą i zamykam oczka. Już w tej chwili
tutaj to, co było brzydkie na początku, zaczyna się zamykać. W tej metodzie normalnym również jest to, że ostatni rząd z przedostatnim rozwarstwia się, tworzy się taka luka i nie wygląda to fajnie. W trakcie robienia ten rząd zamyka mi się i futerko zaczyna wyglądać ciekawie. Nitka, która jest tutaj, wystaje mi na prawą stronę, przewlekę sobie ją na lewą, odwracam, przekładam sobie znacznik i zaczynam rząd 6. Tu po rozchyleniu widać oczka, które mogę sobie policzyć. Tutaj patrzę, gdzie jest, bo tu jest jeszcze mój początek, nitka, gdzie zaczynałam, to ją sobie tak przełożę, żeby mi nie przeszkadzała. Również znacznik. I teraz patrzę, gdzie są pętelki, bo będę się wbijać w poprzek każdej. Tu zaczynam od pierwszej. Jest znacznik i jest pierwsza pętelka. Zrobię teraz rozszerzenie w pierwszej pętelce. Rozszerzenie to jest jedno oczko łańcuszka powietrzne. Będę się wbijać tutaj cały czas w jedną pętelkę, czyli robię oczko postępujące z oczkiem łańcuszka, plus dodatkowo w tą samą pętelkę się wbijam i robię oczko postępujące. To jest moje rozszerzenie. I teraz robię dodatkowo 10 oczek postępujących. Mam nabrane. Teraz zamknę te oczka, żeby po prostu mieć pole manewru tutaj dalej. Pilnuję, żeby zamykać pojedyncze, gdyż przerobienie dwóch oczek zrobi mi redukcję. Wracam na początek robótki. Tu sprawdzam sobie, jak są ułożone pętelki, żeby się nie skręciły, bo wtedy mogę pogubić kierunek pracy. I teraz robię tutaj 2 rozszerzenia, czyli jedno oczko łańcuszka powietrzne plus postępujące i w następnej pętelce ponownie oczko łańcuszka powietrzne plus postępujące. Mam 2 rozszerzenia. Tu je sobie zamknę, bo jestem na zakręcie, więc tu też będzie mi trudno się robiło. Wracam na drugą stronę i nabieram teraz w każdej następnej pętelce 10 oczek postępujących. Na powrót zamykam.
Samo to, że robię po lewej stronie, już wypycha mi włoski na prawą. Tutaj widać, jak się ładnie zamknęło wszystko. Kolor włóczki pomocniczej dobrany jako kolor skóry też daje efekt właśnie taki, że tutaj wygląda, że prześwituje po prostu ciało przy rzadszej włóczce z futerkiem. Odwracam i pozostałe jedno oczko przerabiam jako rozszerzenie. Też to zamknę. W tym przypadku tutaj 2 razy, by zostawić sobie to jedno na końcu. Rząd 8. Zaczynam po znaczniku od jednego oczka postępującego. W drugim oczku robię rozszerzenie. To zamknę, gdyż staram się robić takimi etapami, żeby łatwo mi się liczyło i żebym pamiętała, ile akurat mam przeliczonych oczek. Tu teraz robię 10 oczek postępujących. I dodatkowo rozszerzenie. Dwa oczka postępujące. To zamknę. Rozszerzenie. I 10 oczek postępujących. Rozszerzenie. I jedno oczko postępujące. Doszłam do znacznika. Te oczka zamykam. Rząd 10. 2 oczka postępujące. Jedno rozszerzenie. Zamykam. Z drugiej strony szydełka 10 oczek postępujących. Rozszerzenie. Cztery oczka postępujące. Teraz zamknę. Rozszerzenie.
10 oczek postępujących, rozszerzenie. Tu jak widać, te rozszerzenia są w oczku, które wyszło również jako rozszerzenie. I 2 oczka postępujące. To zamykam. Rząd 12. Przekładam sobie znacznik i przerabiam teraz. 3 oczka prowadzące, 1 rozszerzenie, 10 oczek postępujących, to zamykam. Rozszerzenie, 6 oczek postępujących, rozszerzenie, zamykam. Dziesięć oczek postępujących, rozszerzenie, i 3 oczka postępujące do końca rzędu. To zamykam. Rząd 14. 4 oczka postępujące. Rozszerzenie, 10 oczek postępujących, Rząd 15. odwracam oczka zamykające, rozszerzenie, 8 oczek postępujących, rozszerzenie,
Widać nawet miejsce, gdzie robię rozszerzenie, bo to układa mi się w linię w tych miejscach. A 10 oczek postępujących mam równo po bokach. Tu zamykam. Dziesięć oczek postępujących. Rozszerzenie. Cztery oczka postępujące do końca rzędu. I to zamykam. Rząd 16. Zaczynam od 5 oczek postępujących i rozszerzenie. To zamknę. Teraz 3 razy powtórzę ten element. To jest 10 oczek postępujących, i rozszerzenie. To zamknę i jeszcze zrobię 2 razy. I na koniec przerabiam 5 oczek postępujących. Rząd 18. Tu przekładam znacznik i robię 6 oczek postępujących. Plus rozszerzenie. To zamykam. 10 oczek postępujących prawych. Rozszerzenie. 12 oczek postępujących, z tym, żeby nie ominąć tutaj oczka, bo czasami jak robimy rozszerzenie, to następne oczko bardzo nam się kurczy. I rozszerzenie. Zamykam. Ponownie 10 oczek postępujących. Rozszerzenie. Tu widać, jak się zaciśnie oczko, jak ciężko się wbić. I na końcu 6 oczek postępujących. I zamykam. Rząd 20. Zaczynam od 7 oczek postępujących.
i rozszerzenie. To zamykam. 10 oczek postępujących, a za nimi rozszerzenie. To wszystko również zamknę. 14 oczek postępujących. I rozszerzenie. To zamykam. 10 oczek postępujących. Rozszerzenie. I do końca 7 oczek postępujących. Odwracam i oczka zamykające włóczką futerkową. Rząd 22. Zaczynam od 8 oczek postępujących. Rozszerzenie. Do tego 10 postępujących. I rozszerzenie. To zamknę. Następnie 16 oczek postępujących i rozszerzenie. Które zamknę. 10 oczek postępujących i rozszerzenie. I na koniec 8 oczek postępujących, które wszystkie oczka pozamykam włóczką futerkową. Rząd 24. Zaczynam od 9 oczek postępujących i rozszerzenia. Do tego 10 oczek postępujących i rozszerzenie. I to zamknę włóczką futerkową. Do tego 18 oczek postępujących I rozszerzenie. Do tego 10 oczek postępujących i rozszerzenie, a na koniec 9 oczek postępujących. I wszystko zamknę włóczką z futerkiem. Rząd 26. Przerabiam teraz w sumie 64 oczka postępujące tutaj w tym rzędzie i zamykające.
Tutaj również sobie sprawdzam ilość tych oczek, czy mi się zgadza, bo będę teraz przechodzić do następnych elementów. Jeżeli są braki w oczkach, to dobrze jest tutaj dodać lub zredukować, jeżeli jest tych oczek za dużo. To jest rząd kontrolny. W tej części to tyle. Koniecznie pochwal się, czy robisz tego jeża i jak ci idzie praca. Czy uważasz, że te oczka są naprawdę trudne? Jeżeli masz porównanie ze zwykłym szydełkiem, proszę daj znać w komentarzu.